Podejrzewam, że większość autostopowiczy zna tą sztuczkę, ale powiem, może akurat komuś się przyda. Moi drodzy, jeżeli jesteście w dużym mieście i chcecie się z niego wydostać, to autostopem może być ciężko, dlatego warto skorzystać z komunikacji podmiejskiej, wyjechać autobusem albo pociągiem gdzieś za miasto, tak jak na przykład robię ja to teraz. Jadę z centrum miasta w Góry Błękitne, które znajdują się 2 godziny pociągiem za miastem. No. Chciałem uciekać przed deszczem, no ale w Sydney nie padało, a tutaj zaczęło. Także moje plany chodzenia po górach dzisiaj mogą się nie udać. No ale zobaczymy. Jedziemy dalej. Babcia kiedyś mnie uczyła, jak się szyje, ale to nie są grube szwy. Pierwszy problem mam z głowy na jakiś czas. Problem jest jeszcze taki, że niestety nie mam żadnego, nie wiem jak to nazwać, pokrowca wodoodpornego na plecak i za każdym razem jak pada ten plecak mi zaczyna przeciekać, wszystko się robi w środku mokre i wygląda na to, że w Australii pada trochę więcej niż w Nowej Zelandii, więc sprawa niecierpiąca zwłoki numer 2 to znaleźć jakiegoś kondoma na plecak. Na razie mam tylko taką dużą siatkę, no ale to raczej jest na krótką metę. Szukamy. Drodzy Państwo, to są właśnie Blue Mountains. Jak widzimy, bardzo niebieskie. Tutaj ten kolor to po prostu moja nieumiejętność obsługi kamery. To jest wszystko niebieskie, to się tak tylko wydaje. A tak serio to... No, nie wiem. Mam trochę wrażenie, że Australia to jest naprawdę taki kraj, który mnie nie lubi. I nie chce mnie tutaj za wszelką cenę. Ta pogoda zmienia się dosłownie co 5 sekund. W tym momencie leje, przed chwilą świeciło słońce, rozbieram się, ubieram, ubieram. Zobaczcie, mam na sobie teraz poncho, który służy jako osłona plecaka. Ja mam kurtkę, poncho mi się rozrywa, wieje. No, ale wracając do Blue Mountains, to oto, szanowni Państwo. Sytuacja nie wygląda najlepiej, muszę wam powiedzieć. Od momentu jak zalało mnie i ruszyłem łapać stopa z Katumby, udało mi się dojechać do Springwood jakieś 30 km, z czego jechałem 2 razy autobusem i raz stopem, jakieś 15 minut. A tak to najpierw, żeby wydostać się z Katumby, podjechałem takim autobusem miejskim, a potem takim jakby podmiejskim, który jeździł od miasteczka do miasteczka i zajęło mu to chyba z godzinę. No. Za 1,5 godziny będzie ciemno, a ja w zasadzie no nie znajduję się w tym momencie w najlepszej sytuacji. No ale co zrobić? Spróbuję dalej.
jakoś tak tutaj ignorują autostopowiczów. Zauważyłem. A niby jestem takiej bardziej turystycznej, może nie w miejscowości, ale na pewno w regionie, bo przecież 30 km stąd są Blue Mountains. Wystarczy wpisać what to do in Sydney albo what to do in Australia i jakby zawsze wyskoczą Blue Mountains. Idę sobie w stronę tęczy. Podwiozła mnie taka interesująca parka z psem, który niby chciał mnie zjeść, a niby chciał się tylko bawić. W końcu się tylko bawiliśmy. Ale swoim akcentem dowiedziałem się, że zginiesz tutaj, nikt cię nie weźmie. Widziałeś ten film? Jest taki tytuł, nawet nie pamiętam, zaraz tu gdzieś powinno wyskoczyć, o seryjnym mordercy, który tam gwałcił i zabijał autostopowicza. Nie wiem, nie pamiętam, nie doczytałem. No i no ciężko to opisać. Krótko mówiąc, akurat spotkałem taką parę, która twierdzi, że jedyne co mogę zrobić, żeby nie zginąć w tym momencie albo za 10 minut, to pójść na dworzec, wsiąść ładnie w pociąg i dojechać do najbliższego hotelu, a jutro wziąć autobus i sobie nim jechać w stronę Canberry. No nie wiem, zobaczymy. Faktem jest, że wsadzili mnie w środku niczego i teraz muszę iść 2 km, żeby w ogóle zbliżyć się do autostrady, a zanim dojdę prawdopodobnie będzie się robiło ciemno, więc coś czuję, że dzisiaj będę spał w krzakach gdzieś tutaj. Nie lubię takich akcji, bardzo nie lubię, tym bardziej w mieście, bo wiadomo, gdzieś tam za miastem to jest w miarę bezpiecznie, a w mieście już gorzej. No ale idziemy. Pierwszy dzień tak sobie jadę stopem po Australii i powiem wam na razie tyle. Nuda. Nuda jak flaki z olejem po prostu. Powiem szczerze, że jestem teraz w okolicach Sydney. Nie wygląda to ani trochę inaczej niż okolice Queensland czy tam Gold Coast. No. Wygląda na to, że Australia jest po prostu taka sama. Dlatego bardzo liczę na to, że jak już dojadę tam w okolice pustyni, to przynajmniej coś się zmieni. Póki co zapowiada się no tak jak teraz, czyli tak samo. Nie mam już szans dzisiaj na złapanie jakiegokolwiek stopa. Właśnie zachodzi słońce, a ja mam jeszcze przynajmniej 2 km do miejsca, którego mógłbym próbować. Także dzisiaj już wpisałem w Google jakieś kościoły albo szkoły i no nie wiem, mam nadzieję, że mnie przyjmą, bo no naprawdę w takich miejscach się nie fajnie śpi. No. Nogi mnie bolą, powiem wam szczerze. Chodzę sobie, nie wiem ile, może dzisiaj przeszedłem z 10-15 km, a cała droga jaką przejechałem, powiedzmy już stopem, czyli od Katumby tutaj w stronę Sydney, a potem teoretycznie na południe, to 50 km. Także no nie idzie dzisiaj najlepiej, ale mam nadzieję, że to dlatego, że jestem w dużych aglomeracjach. No i ludzie nawet jak wjeżdżają na autostrady, to wjeżdżają tylko po to, żeby, wiecie, przejechać z A do B, do domu, do cioci na imieniny i takie tam. Kończę z tymi sucharami. Zaraz pewnie będą latać nietoperze. Nie wiem jeszcze jakie tutaj pająki albo węże się mogą pojawić po zmroku. Także otwieram szeroko oczy. Tak o. I będę patrzył. O, jeszcze sobie zaczyna padać. No pięknie.
No nie, naprawdę, kurde. Dlaczego? Ludzie, no dajcie sobie spokój z tym deszczem, no. Deszcz, słońce, deszcz, słońce, deszcz, słońce, deszcz, słońce. A oni tutaj tak uroczo nazywają showers. Showers. Oby mnie wpuścili w tym kościele, bo jak nie, przyznam szczerze, będę trochę jak to się brzydko mówi, dupie. Skrócę to i muszę mówić cicho, bo jestem właśnie w kościele, takim nowoczesnym kościele, który w sumie jest też szkołą. Wpuścił mnie tutaj Adam, menadżer, poczęstował kawą, pokazał, gdzie jest prysznic. No nie mogę tutaj dzisiaj niestety spać, bo jutro przychodzą tu dzieciaki, no i to będzie jednak jakieś takie może nie do końca poprawne, ale pokazał miejsce, gdzie mogę rozłożyć namiot i no, skoro jestem w kościele, to chyba powinienem się tylko pomodlić, żeby nie zaczęło padać. No i już. Adam też zaproponował, że weźmie mnie na jakąś kolację. Mówi, że mamy tutaj sobie posiedzieć przez godzinę, no i gdzieś tam podjedziemy. No, więc trochę jestem przemoczony znowu, szczególnie buty, ale znowu się udało, no. Także to chyba na tyle. Piję kawę, biorę prysznic i jutro spróbuję dojechać do Canberry. Muszę uciekać z tego deszczu, bo nie jestem w ogóle przygotowany na mocniejszy opad niż taki tak zwany właśnie shower. O tym, co tu się przed chwilą stało i gdzie ja teraz jestem, to powiem wam jutro, bo ja już nie ogarniam tego.